Zastanawialiście się kiedyś, co kryje się za procesem przenoszenia obrazu na papier po wciśnięciu przycisku drukuj? Jednym z podstawowych materiałów, który umożliwia, jest toner. Czym jest ten tajemniczy proszek, który sprawia, że nasze laserówki pracują jak w zegarku? W dzisiejszym odcinku pokrótce opowiem, czym właściwie jest i w jaki sposób działa. Zapraszam do oglądania. Co to takiego ten cały toner? To nic innego jak wkład do drukarki laserowej, bez którego czarno-białe i kolorowe wydruki nie byłyby możliwe. W przeciwieństwie do tuszu, który skrywa w sobie ciekły atrament, toner to proszek zamknięty w specjalnym pojemniku. Składa się z mikroskopijnych drobin żywicy, pigmentu i żelaza, tworząc niejednolitą mieszankę. Podczas drukowania cząstki tonera pod wpływem gorąca topią się i tworzą na papierze spójną całość, reprodukując wybrany obraz czy tekst. Efektem są wydruki o imponującej jakości, które charakteryzują się wyrazistością i precyzją odwzorowania detali. Budowa wkładu laserowego nie jest skomplikowana. Wśród jego kluczowych elementów znajdziemy chip odpowiedzialny za komunikację z drukarką, ściągaczkę do precyzyjnego dozowania prosku oraz uszczelkę, która zapobiega jego rozsypywaniu. Na rynku znajdziemy wiele różnych wkładów laserowych, które możemy podzielić na następujące kategorie. Butla z tonerem, używana głównie w kopiarkach. Kaseta. Możemy je spotkać w dwóch wersjach: kasetę tonera z bębnem lub oddzielnie sam pojemnik z proszkiem wkładany do bębna w drukarce. Oraz dozownik proszku. Działa na takiej samej zasadzie jak dolewanie tuszu. Z tym, że w tym wypadku pojemnik urządzenia drukującego uzupełniamy proszkiem. Wydajność tonera jest wyższa niż w przypadku tuszu, choć nie zawsze. Sprawdza się on przede wszystkim tam, gdzie drukuje się naprawdę dużą ilość dokumentów. Toner i bęben światłoczuły to duet niczym yin i yang, bez którego drukarka laserowa nie byłaby w stanie czarować precyzyjnych wydruków na papierze. To właśnie bęben jest odpowiedzialny za transfer obrazu na papier, toner zaś pełni pewną funkcję medium, która przenosi na papier treść, którą chcemy wydrukować. Proszek zawarty w tonerze jest aplikowany na papier przez proces termiczny w zakresie temperatur od 120 do 180 stopni Celsjusza. Wkład laserowy mieści w sobie 4 podstawowe pigmenty cmyk, co oznacza cyjan, magenta, yellow oraz black. Dzięki zastosowaniu tonera wydruki są nie tylko trwałe i odporne na negatywne czynniki zewnętrzne, ale również charakteryzują się wysokim stopniem precyzji i szczegółowości. Jakie mogą pojawić się problemy z tonerami? Drukarki laserowe, choć niezawodne, mogą napotkać problemy, szczególnie przy wymianie tonera. Błędy wskazujące na niski poziom wkładu mogą oznaczać brak rozpoznania nowego produktu. Przyczyną często jest użycie niskiej jakości zamiennika lub nieprawidłowe przechowywanie wkładu, np. narażając go na działanie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury. Warto wtedy sięgnąć po zamienniki ze sprawdzonych źródeł, takich jak np. drtusz.pl. Uszkodzenie mechaniczne tonera, zwłaszcza chipa, może również prowadzić do problemów. Wadliwe wydruki z różnymi defektami, takimi jak smugi, paski, czarne strony, mogą świadczyć o nieprawidłowym działaniu tonera. Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana na nowy, fabrycznie zapakowany wkład. W przypadku wadliwości tonera lub wysypywania się proszku, produkt należy zgłosić najlepiej do reklamacji. Zarówno wkłady do laserówek, jak i urządzeń atramentowych mają niezwykłą właściwość. Mogą być regenerowane, ale nie wszystkie. Regeneracja tonera polega na ponownym napełnianiu kasety laserowej odpowiednim proszkiem, jednak wymaga to pewnej znajomości budowy i odpowiedniego przygotowania kasety. W taki oto sposób dotarliśmy do końca naszego odcinka. Jeśli podobał Ci się film, zostaw po sobie łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał po więcej takich filmów. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!